Witam, tu Andrzej, Witryny Świat Ducha. Temat tego filmu: od emocji do uczuć po relacji z narcyzem. O czym to będzie? Będzie o reakcjach stresowych w relacji z takim, powiedzmy sobie, nadużywającym człowieka narcyzem, o wychodzeniu z tej relacji stresowych, z wychodzeniu z emocji, o tym, czym są te emocje, czym są uczucia. Tutaj taki przykład uczucia to smutek będzie. No i powiemy sobie, że dochodzimy do wyższych wibracji niż tylko reaktywność. Od emocji do uczuć po relacji z narcyzem. No, relacja z osobą narcystyczną, powiem wam, jest chyba dla duszy tą taką chyba najmocniejszą relacją, ponieważ tam są obecne bardzo silne energie, bardzo silne wymuszenia są obecne, a też i dla osób potrzebujących, na przykład jak są partnerki narcyzów, to są osoby to zwykle potrzebujące, no bo na przykład są dzieci, ona chce wsparcia, chce partnerstwa, no i potrzebuje i skleja się z tym narcyzem. Natomiast to jest oczywiście patologiczne, co się dzieje, bo nie można mieć zdrowej relacji z takim człowiekiem. Jest to niemożliwe, bo to jest to po prostu osoba mocno zaburzona. Także tutaj w relacji z takim kimś, kto stosuje poniżenie, kto stosuje gaslighting, kto stosuje przekonanie, że jest wartościowy bardziej niż ktokolwiek wokoło, tak? No to pojawiają się reakcje stresowe. Niechęć do takiego kogoś. Może być to właśnie niechęć z powodu reakcji stresowej typu walcz. Jeżeli zaś jest bardzo ciężko, to się pojawia reakcja uciekaj. Albo zamroź się, jeżeli dusza czy tam podświadomość uważa, że po prostu trzeba przetrwać, to zamraża się. To wszystko są reakcje stresowe i mogą się wyrażać jako emocje. Walcz na przykład, no to będzie gniew, to będzie wściekłość, niechęć i tak dalej. Ucieczka może skutkować lękiem. Lękam się, co to będzie, chcę uciec, nie chcę się z tym mierzyć, nie chcę się konfrontować, to mnie przerasta. Taka relacja z narcyzem, prawda? Także te emocje w relacji z osobą narcystyczną mogą być niesłychanie silne. Zwłaszcza, że po drugiej stronie mamy wręcz nawet nie kogoś, a coś, bo to relacja z takim człowiekiem wygląda bardzo karykaturalnie, że tam nie możemy nawiązać jakiejś w miarę rozsądnej relacji, w miarę rozsądnej rozmowy nie możemy nawiązać. Nie możemy powiedzieć, że coś potrzebujemy, coś nam się nie podoba, że tamta osoba coś zrobiła, co byśmy chcieli, żeby inaczej robiła, albo że jak coś robi, to robi jakiś błąd, tak?
Umówiliśmy się, że to, a on robi co innego na przykład, tak? No ale jeżeli on czy ona robi coś z powodu swojej własnej wyobrażonej wielkości, wspaniałości, no to tam nie ma po prostu miejsca na popełnianie błędu. Narcyz nie może popełniać błędu w swoich oczach, tak? On zawsze będzie zaprzeczał. Nie, to nie ja. Ja tak nie robię. To ty się mylisz. I partnerka, dziecko narcyzów, a zwłaszcza dziecko, ponieważ dzieci są jednak w dosyć mocno niższej roli, słabszej roli niż rodzice, prawda? O wiele słabszej. Dziecko bardzo mocno zależy od rodzica. Partnerka może się zastanawiać nad rozwodem z mężem, z partnerem, rozejście się, a w przypadku dziecka, no dziecko nawet nie wie, że jest dręczone na przykład. Może nie wiedzieć. Także tutaj te reakcje stresowe mogą się przydarzać. Mogą się przydarzać na zasadzie wymuszenia, że tamta osoba będzie wymuszać coś, jakieś zachowanie i tutaj nasza dusza, nasza podświadomość, nasze ciało będzie działało w kierunku stresu. Walcz, uciekaj, zamroź się. Te reakcje stresowe generalnie zamykają nas, zamrażają w relacji z narcyzem. Powodują, że utykamy. Jeżeli uruchamiają w nas reakcję stresową, to bardzo często dusza od razu odczuwa urazę. No jak on mógł? Jak on mi mógł tak zrobić? Przecież co, on nie jest człowiekiem, nie widzi co robi? Tak? Tak, to jest jakby podstawa urazy. Chęć, żeby tamta druga strona wzięła się i jakoś zmieniła, żeby powiedziała przepraszam, żeby naprawiła szkody, które popełniła, prawda? I jest jakby dopięcie, takie przylgnięcie do tego człowieka, który nam coś zrobił, jakąś krzywdę. To się nazywa takie wiązanie posttraumatyczne, trauma bonding, prawda? Także te reakcje stresowe, te dręczenie, które miało miejsce, może zamykać nas w relacji z tym dręczycielem wręcz, prawda? Możemy przez to nie mieć, jak to się mówi, nie mieć własnego życia. Dlaczego? Bo nadal nasza dusza chce, żeby tamta strona coś naprawiła, oddała albo zaspokoiła potrzeby, których nie zaspokoiła do tej pory. To może się ciągnąć miesiącami, a nawet latami, nawet dziesięcioleciami może się to ciągnąć. Także te reakcje stresowe mogą być naprawdę wydłużone. I teraz, jak zrobić, żeby wychodzić z tych reakcji stresowych? Żeby wychodzić z urazy. I dokąd mamy wychodzić? Takie reakcje stresowe zwykle nie są głębokie. To generalnie są sprawy reaktywne. Zresztą sama nazwa, reakcje. Reaktywne to znaczy
w relacji, w odpowiedzi, w reakcji na coś się pojawiają. Nie są głębokie, acz mogą być długotrwałe i bardzo mocno działające. Tyle, że relacyjne są. Bo w relacji na przykład właśnie z tą osobą narcystyczną i teraz tam może następować tak duże zranienie, tak duże dręczenie, że my jesteśmy zafiksowani na tej osobie. Zresztą ona bardzo mocno sama, czy sam ten narcyz tego pragnie, żeby się na nim zafiksować, nie nas samych. My mamy jakby przestać wręcz dla siebie istnieć. Mamy być, powiedzmy sobie, źródłem zasilania dla tamtej osoby. On czy ona ma po prostu być centrum naszego świata. I to ma być bardzo silne, bardzo sztywne połączenie. To narcyz może dawać sobie prawo manewrowania w tej relacji, ale bardzo będzie chciał, żeby ofiara była w sztywnym takim uniformie, kapoku, takim w takim jakby pancerzu. No pancerzu to może nie, ale w jakimś takim ubiorze, który będzie związywał ofiarę z tym narcyzem, tak bym powiedział. I to są właśnie te jakby reakcje stresowe, te będą też mogły tam robić jako ten element. Na przykład zamroź się. Można się zamrozić i przykładowo dzieci rodziców narcystycznych mogą się zamrażać przy tych rodzicach. Takie dziecko nie będzie rozwijać z czasem, z latami swojej własnej osobowości, swojej własnej inicjatywy, bo będzie zamrożone przy rodzicu. Jego dusza będzie ciągle czekać na to, żeby ten rodzic się stał bardziej ludzki, żeby przestał być taki narcystyczny. I ciągle będzie strzałka uwagi skierowana na zewnątrz. Czyli reakcja jest w odpowiedzi i ma być ciągle w odpowiedzi. Natomiast ja mówię tutaj o przechodzeniu od emocji do uczuć. I uczucia z kolei dotyczą nas samych. Uczucia generalnie nie muszą być relacyjne. Nie muszą być relacyjne, acz mogą być. Uczucie miłości może być to miłość, wiecie, z serca, zwykle z serca duchowego, czyli na środku klatki piersiowej. Pojawia się miłość i idzie do drugiej osoby. W odróżnieniu od miłości, którą ma narcyz, która się z niego nie wydostaje tak naprawdę aż tak bardzo. Narcyz, no może się wydostaje, ale to nie jest taka miłość, która ma w intencji wspierać drugą osobę. Miłość narcyza ma w intencji wspierać jego. A przynajmniej ta manipulacja tą miłością przez ciemne siły duchowe, to one jakby manipulują tym uczuciem, tym love bombingiem, tak? Czyli bombardowaniem tą miłością. To jest manipulacja taka, która jakby jest obliczona na
wzięcie ofiary w takie kajdany, w kleszcze. To jest bardzo patologiczne, bo używa się miłości do tego, żeby człowieka usidlić drugiego. I po takiej relacji na przykład właśnie może ktoś nabyć unikający styl przywiązania, tak jak tutaj gdzieś ktoś mówił w komentarzu. No oczywiście, może tak być. No bo przecież jeżeli będziemy mieć doświadczenie, że nas ktoś usidlił miłością, to jak będziemy widzieć właśnie taką miłość pochodzącą z pragnienia bliskości, z hormonów oksytocyny, wspieraną właśnie tym hormonem oksytocyna, to możemy się zacząć bać i to będzie w tym momencie podstawa do ucieczki. Natomiast chodzi o przejście od emocji do uczuć po relacji z narcyzem albo już w ogóle w trakcie rozłączania się, w trakcie uzdrawiania tej relacji z narcyzem, możemy sobie wziąć pod uwagę to, że zmniejszamy sobie reakcję stresową, zobaczymy sobie te reakcje stresowe, że na przykład zamroziliśmy się albo staraliśmy się przypodobać komuś. No to przestajemy się przypodobywać tamtej stronie, bo po prostu no, nie ma komu, nie ma co się przymilać do po prostu do jakiegoś nadużywającego człowieka i po prostu możemy to świadomie redukować. Możemy zamiast walczyć, to zobaczyć, że nie ma z kim walczyć, bo to po prostu jest, jak ktoś chyba Winston Churchill mówił, że nie walcz ze świnią w błocie, bo ona raz, że cię pokona, raz, że się ubłocisz, a po drugie świnia to lubi. Tak? To właśnie jest o narcyzmie, że jeżeli byśmy walczyli z narcyzem, a wiele osób chciałoby powalczyć z narcyzem, to się ubłocą i będą po prostu, no, mogą wejść pod egidę ciemnych sił nawet duchowych. Mogą nawet nieświadomie przyjąć współpracę od ciemnych sił. Także tutaj możemy redukować reakcje stresowe, zwłaszcza przez świadome zobaczenie sobie, że je mamy. Że mamy te emocje, możemy pracować z emocjami, możemy je rozpoznawać, nazywać, opisywać. Jest to bardzo korzystne, ponieważ jakby dajemy taki parasol ochronny dla nich, to znaczy emocje są na poziomie astralnym, czyli emocjonalnym, a my przechodzimy myślowo na jeden poziom wyżej i to jest poziom mentalny, czyli nazywanie, identyfikowanie, porównywanie, ocenianie. Jeżeli takie coś robimy, to robimy jakby tworzymy powolutku parasol ochronny nad tymi emocjami, zaczynamy panować nad nimi. Zaczynamy brać je pod własne skrzydła. I to robią psychoterapeuci, dobrzy psychoterapeuci na właśnie psychoterapiach. I to się nazywa parafrazowanie. I to na przykład jest treścią generalnie kursów takiego mojego ulubionego psychoterapeuty amerykańskiego Roberta
Karkhafa. Natomiast jeżeli już te nam emocje powolutku się zaczynają zmniejszać, rozpuszczać, to mogą wychodzić nasze głębokie uczucia. To znaczy, uczucie to jest coś, co w nas jest, co my w głębi siebie czujemy i co dotyczy naszej głębi, co dotyczy długotrwałego, osobistego przeżycia. No, niestety, tutaj w przypadku życia w narcystycznej rodzinie na przykład, albo z narcystycznym mężem, albo z żoną, albo posiadanie dziecka narcystycznego, będziemy mieć tutaj przykre uczucia. Dajmy na to, smutek będzie. Smutek to jest coś takiego jak dziecko płacze, jak jest małe dziecko, płacze i to jest taki płacz, który jakby oddaje odczucie dyskomfortu, oddaje odczucie jakby, że czuje się źle potraktowany, czuje się jakby, że jest coś nie tak w jego świecie. To jest oczywiście, to są jakby takie pierwsze w ogóle moje inspiracje, opisy tego smutku, że to potrzeba do przeżycia tego, do opisania tego własnego, spenetrowania tego uczucia, tej głębi, co tam jest. Że to może być na przykład ten smutek, to przeżycie głębokie może być odpowiedzią na niewrażliwość, z jaką się spotkaliśmy. Może być to odpowiedź na porzucenie, że my coś przeżywaliśmy, a ktoś ważny dla nas, rodzic, partner, nie zauważył tego. Albo więcej nawet, że bardziej ważne dla niego było to, co on czy ona przeżywa, niż to, co my przeżywaliśmy. Na tyle ważniejsze, że po prostu nas jakby nie chciał zauważać. Jakby wyzerował nas na swojej jakby w swojej relacji z nami. Nasze wnętrze się, dajmy na to, nie liczyło. Nasze uczucia wewnętrzne, nasze wewnętrzne przeżycia, tak? I to przy narcyzie jest bardzo, bardzo typowe, ponieważ jedną z najważniejszych cech osoby narcystycznej jest właśnie brak uczuciowej empatii, współczucia emocjonalnego, uczuciowego takiego. Narcyz z zewnątrz będzie widział, co ty przeżywasz, co ty zewnętrznie, jakie wydarzenia przeżywasz, ale nie będzie chciał w ogóle się zainteresować tym, co we wnętrzu ciebie się dzieje. To go może nie obchodzić. I przez to może odrzucić cię. Możesz się czuć odrzucona, odrzucony, pominięta. Możesz się czuć wykluczona wręcz. Jakaś gorsza, niechciana, niechciany. To jest właśnie coś takiego,
do czego będziemy dochodzić w sobie, jak my w sobie się czujemy i powoli będziemy przestawać mieć te emocje relacyjne, że on mi to zrobił i będziemy przechodzić na wewnętrzne nasze uczucia, że to nas dotyczyło, że to nas dotknęło, że spotkaliśmy się z taką na przykład dużą niewrażliwością, że spotkaliśmy się z niezauważeniem naszych przeżyć w momencie, kiedy było nam ciężko, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, kiedy potrzebowaliśmy wsparcia, a zostaliśmy na przykład nadużyci. Kiedy oczekiwaliśmy, że będziemy fair potraktowani, a zostaliśmy potraktowani jako źródło darmowego jakiegoś zasilania, tak? I tutaj ten smutek i taki wewnętrzny płacz nawet może być jak wyrazem takiego odczucia niesprawiedliwości, jaką przeżyliśmy. Takiego jakby przeżycia tego, że spotkaliśmy się z czymś skrajnie innym niż oczekiwaliśmy. Tutaj mamy takie zdjęcie, które trochę nam to przypomina, powiem wam. Te emocje i uczucia. Emocje to jakby niskowibracyjne są bardziej i takie bardziej sztywne, czyli takie jakbyśmy jechali po drodze. Jest droga, są pasy i samochód może jechać tylko po tej drodze, po pasie i nie może, jak jest ta droga, to nawet są bariery, że nie może przejechać na bok, na lewą czy na prawą stronę. Tutaj akurat jest Wrocław. Gondów. I teraz to są emocje, to są reakcje stresowe, takie sztywne, że pozostając w relacji z osobą narcystyczną, będziemy jakby po tych torach, po tych szynach jechać i w cudzysłowie możemy nie mieć szansy na zmianę, jeżeli będziemy się ciągle tego trzymać. Ale jeżeli zechcemy się odłączyć od tego, jeżeli zechcemy zobaczyć, że to są reakcje stresowe, że one nie są, nie dają nam ulgi, nie dają nam rozwiązania sytuacji, możemy po prostu się wycofywać z tego. Tam jest taka jakby podpowiedź, że należy wdrożyć metodę szarego kamienia, to znaczy taką, w której będziemy się dystansować od narcyza. Ja tam nagrałem dwa filmy takie o tym, co zrobić, żeby rozwiązać relacje z narcyzem, bo to tak bardziej szczegółowo, nie tylko tak hasłowo powiedziane, bądź jak szary kamień. Nie, tak konkretnie w punktach, w wielu punktach. I teraz, jeżeli zmniejszamy te reakcje stresowe, możemy przejść do samych siebie, do środka, ponownie odkryć nasze przeżycia wewnętrzne. I przez to też dochodzimy do wyższych wibracji niż tylko te reaktywne, które nas zamykały w relacji z narcyzem. Możemy się czuć niekomfortowo, bo tam te wewnętrzne nasze uczucia są przykre, tak jak mówiłem. Na przykład ten smutek. Ale one
są otwierające. I one, te uczucia przypominają chmury na niebie. Że chmury na niebie są przesuwane przez wiatr i tam nie ma szyn, nie ma barier, nie ma jakichś zamknięć, że chmura nie może polecieć w lewą stronę czy w prawą. Jeżeli jest proces uczuciowy, to uczucie leci. Gdzie ma polecieć, tam leci. I jest o wiele wyżej wibrujące. I te uczucia w głębi nas są tak naprawdę wyzwalające. Mówi się, że jak będziemy płakać, to nam ulży. Będzie ciężej. Będzie może nawet ciężej. Jak ktoś ma trudności na przykład z płaczem, z wyrażaniem smutku, z przejściem przez przesmucenie, tak? Natomiast to jest w ten sposób, że uwolnienie się od relacji z osobą narcystyczną może wiązać się z pewnego rodzaju żałobą osobistą po nadziei na dobry związek, po nadziei na relację z taką osobą. Bo może po prostu my inwestowaliśmy i nie wiedzieliśmy, że w co inwestujemy. I tamta osoba narcystyczna nie dała nam tego, co sobie wyobrażaliśmy. Nie przeżyliśmy tego czegoś fajnego, co sobie wyobrażaliśmy, że będzie. Tak. Także to takie są nasze przeżycia. Od reagowania do przeżycia uczuć. Od zewnętrznych, relacyjnych odpowiedzi, od przerzucania się wręcz takimi energiami. A ja ci to powiem, a ty mi tamto powiesz, a ja to przeżyję dzięki temu, a ty tamto przeżyjesz, coś tam. Jest nierównowaga. Przy osobie narcystycznej wielokrotnie w filmach mówiłem, że tam jest wspomaganie, które jest ponadludzkie, z tych energii, które są ponadludzkie i to bardzo mocno duszę przyciąga. Ogromnie, totalnie przyciąga. To jest po prostu numer jeden w atrakcyjności, jaką tutaj dusza na świecie może od ludzi dostać, od człowieka. Bo to jest nadludzkie, nadczłowiecze. To jest właśnie, jakby to powiedzieć, energie, które są w obszarze no wręcz takim półboskim. Narcyz ma dostęp do tego, ale to nie jest jego. On to channeluje, on to przekazuje z wyższych poziomów i to dlatego tak narcyz atrakcyjnością tak świeci, taki wydaje się być wspaniały, z tego właśnie powodu, że on tam pobiera tę energię. Ale sam to nie są zdrowe energie. To są energie z łuku opadającego w dół, degradującego. I tam tego człowieka, mężczyznę czy kobietę, to degraduje z czasem. Także jeżeli nie chcemy pójść razem z nim czy z nią na dno,
to lepiej się w miarę szybko odkleić, odczepić, odspawać i dojść do siebie. Porzucić te liny, które nas wiążą. Porzucić. Uwolnić te emocje. Zobaczyć, że te emocje bazowały na nierealnych nadziejach, że były to reakcje stresowe. I przychodzimy na powrót do siebie, na powrót do własnych uczuć. I wtedy jesteśmy może na przykład smutniejsi, na przykład może nie mamy już takiej nadziei, ale jesteśmy bardziej prawdziwi. Jesteśmy uratowani, bo nadzieja może nas niestety wciągnąć i skleić z takim po prostu kowadłem, które na środku oceanu leci w dół. Narcyz jest jak kowadło na środku oceanu. No gdzie poleci? Do góry? Nie! Pod wodę i to głęboko. Dajmy mu polecieć. To jest jego życie. Nasze życie jest takie, żebyśmy nie obniżali tych wibracji, nie lecieli w dół z nim, nie sklejali się z tym kimś, kto przegrywa swoje życie. Dlaczego mamy przegrywać swoje życie? Jeżeli nawet byliśmy z kimś takim, z którym zaczęliśmy przegrywać życie, zostawmy go. No taka jest logika. No chyba że ktoś chce na sztywno pogrążyć się, proszę bardzo. Ja nie mam tutaj dwóch słów. To nie jest moje życie. Ja mogę panować nad swoim życiem. Ja mogę kontrolować własne życie, a wy wybieracie, co wy chcecie. Także z takim przesłaniem wolności kończę na dzisiaj i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.